Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytania tygodniowe, które wykonam tradycyjnie, czyli sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym tygodniu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę oraz co nowego przyjdzie na lato. Koniecznie sprawdzajcie, one gdzieś będą tutaj podlinkowane. Pamiętajcie jednak, że czytania prezentowane na moim kanale są ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. Bliźnięta, przejdźmy do czytania. Wszystkiego dobrego dla osób, które obchodzą urodziny w tym tygodniu. Sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia. O, pięknie, tutaj macie kartę Słońca, która jak najbardziej mówi o radości, zadowoleniu, o sukcesie. Co do Was przychodzi, co się pojawia lub kto. Przychodzi karta Asa Mieczy i jest ona związana z nowymi pomysłami, ale też słuchajcie, z nową komunikacją. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj wybaczcie, jakiś helikopter w tle. Mam nadzieję, że go jakoś bardzo nie słychać. Do przeszłości odchodzi cisza, foch, brak kontaktu. No i to jest bardzo istotne. Ewentualnie słuchajcie, taki brak przepływu, jeśli chodzi o myślenie, o twórczość, o kreatywność. Jak Wy się przedstawiacie? No Wy przedstawiacie się jako rycerz mieczy, który walczy. Walczy o to, co jest dla niego ważne i istotne. I no powiem Wam, że na razie jest całkiem nieźle, dlatego że pojawiło się sporo mieczy. A miecze odpowiadają właśnie trygonowi powietrza, czyli bliźnięta, waga i wodnik. I to po prostu znaczy, że jesteście w swojej energii. Rada dla Was. W Radzie jest królowa buław. Osoba spod znaku barana, lwa lub strzelca, ale niekoniecznie. Czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać rycerza monet, a z przełożenia, zobaczcie, jest karta kapłanki. I teraz tak, słuchajcie, no całkiem niezłe to czytanie, myślę, i tak jak wcześniej powiedziałem, jest sporo mieczy, więc to na Waszą korzyść. Tutaj, zobaczcie, macie dwóch rycerzy, właśnie mieczy i monet. Oni są dosyć zabawni, jeden na strusiu, drugi na wielbłądzie. Bardzo nietypowo, uwielbiam te talie, ale zacznijmy od początku. Zobaczcie, z przełożenia jest kapłanka. I teraz tak. Tutaj albo będzie kontakt z osobą, z którą ostatnio były ciche dni i wydawało Wam się, że ta osoba tak troszeczkę może nawet chcieć manipulować, na przykład karząc Was ciszą, no ewentualnie po prostu ktoś uniósł się honorem. Ale jeśli chodzi o kapłankę, no to ona zwiastuje, że w tym tygodniu jest w Was bardzo dużo takiej mądrości, wglądu w siebie, używacie intuicji i na pewno wiecie, co macie robić. Tylko i wyłącznie dlatego, że no, jest ten wgląd w siebie i jakaś refleksja. To jest bardzo istotne. Myślę, że w tym tygodniu mogą być kontakty z ważnymi, wyżej postawionymi osobami. No, na pewno ten tydzień ku takim kontaktom sprzyja. W ogólnej energii jest dla Was Słońce i to jest przepiękna karta, zwłaszcza w tej talii. I ona jak najbardziej mówi o zadowoleniu, o sukcesie, o tym, że coś owocnego wydarzy się w tym tygodniu. I teraz tak, no, czy ta osoba,
czy tutaj właśnie chodzi o kontakt z osobą, z którą dawno tego kontaktu nie było i ku waszemu zadowoleniu? Czy tutaj chodzi o owocny kontakt z kimś, kto jest wyżej postawiony? To już zależy od waszych sytuacji życiowych. Tutaj jak najbardziej też może chodzić o zadowolenie i sukces, dlatego że wpadniecie na jakiś fantastyczny pomysł, który sprawi, że sprawy, które ostatnio być może wymykały wam się spod kontroli albo w ogóle stały w miejscu, teraz nabiorą kolorów. A to wszystko za sprawą asa mieczy, przepięknego, zwłaszcza w tej talii, mój ulubiony z asów. I tutaj on sugeruje nowy początek związany z jakimś takim bardzo kreatywnym myśleniem. Tutaj są nowe wizje, nowe pomysły, porządek i ład w głowie. Tylko i wyłącznie dlatego, że umiecie sobie ten porządek zaprowadzić, ułożyć sobie, przemyśleć pewne rzeczy i tak naprawdę móc ruszyć do przodu. Tutaj jak najbardziej też chodzi o to, że może wrócić kontakt, bo jest to nowy początek kontaktu, z kimś, z kim tutaj ostatnio były ciche dni. Ale jeśli chodzi o asa, to też powiedziałbym, że jest nowy początek związany z taką chęcią do walki, ale nie z kimś i żeby to słowo walka nie wybrzmiało tak negatywnie. Tutaj chodzi o walkę o coś, co wam się należy, o coś, co wam sprawia przyjemność i też powiedziałbym, że w ogóle macie tutaj chęć do tego, aby coś uzyskać, aby słuchajcie, o coś się postarać. Do przeszłości odchodzi piątka mieczy i tutaj może chodzić o to, że zwłaszcza do osób, które ostatnio nie miały za bardzo siły i energii i być może z pewnych rzeczy zrezygnowały lub prokrastynowały i odkładały na później. Tu jest powiedziane, zwłaszcza właśnie w połączeniu z poprzednimi kartami, że jak najbardziej te siły mają wrócić i jeśli już gdzieś się poddaliście, to mam wrażenie, że pewien pomysł, na przykład jak usprawnić biznes, komunikację, czy w ogóle, swoje zdrowie, to ten pomysł będzie odświeżony lub podejdziecie do niego z innej strony. Czyli może nie basen, ale bieganie na przykład. Może na przykład nie studia, powiedzmy na przykład dzienne, ale zaoczne oraz praca na co dzień. Tutaj słuchajcie, w zależności od tego, jaką macie sytuację życiową. Momento. Wybaczcie, zadzwoniłem słomką. I tutaj też oczywiście jest powiedziane, że jest koniec focha, koniec cichych dni i koniec oczywiście nieodzywania się. Tutaj zwłaszcza jeśli chodzi o osobę, która ostatnio uniosła się honorem. I teraz tak. Wy pokazujecie się jako wspaniały rycerz mieczy i rycerz mieczy, on tutaj działa bardzo szybko, bardzo sprawnie, wie co robi, walczy o to, co mu się należy, o to, co mu się wydaje, że tak naprawdę by chciał osiągnąć. I ja myślę, że tutaj jest dużo, chciałem powiedzieć, zapału do pracy, rozwoju, do komunikacji, ale zapał to może nie jest dobre słowo, bo zapał by się bardziej kojarzył z buławami. Tutaj powiedziałbym, że jest taka przemyślana, strategiczna akcja z waszej strony, również jeśli chodzi o rozmowy z ważnymi osobami. Jest tutaj przygotowanie wcześniejsze. Tutaj posługujecie się sztuką dyplomacji i to wam bardzo pomoże. Też bym powiedział, że w momencie, kiedy ktoś się pojawia, żeby wyjaśnić, żeby przeprosić, to wy od razu się nie rzucacie komuś na szyję, tylko słyszycie, co ma do powiedzenia i ewentualnie sprawdzacie, czy rzeczywiście ta osoba teraz będzie się starała. W radzie jest królowa buław. Przepiękna, uwielbiam ją w tej talii i ona tutaj pokazuje kogoś z trygonu ognia, czyli barana, lwa lub strzelca. Ewentualnie w ogóle mówi o tym, żeby zwrócić uwagę na to, czy w danej sytuacji bądź relacji jest wam dobrze, czy wy się aby przypadkiem komuś nie podkładacie. Tutaj jest powiedziane, żeby zachować do siebie szacunek, żeby
no, oczywiście nie pozwolić na to, aby inni nie przekraczali waszych granic, barier, żeby was nie szanowali. Też jest powiedziane, żeby nie obawiać się rozmów z ważnymi osobami lub takimi, które wydają się na pierwszy rzut oka czy tam czegoś innego. Takie, słuchajcie, wybuchowe. Nie bać się. Wasze opanowanie was gdzieś tutaj no, wyniesie na piedestał. Też jest powiedziane, żeby w tym tygodniu zrobić tak, żeby zrobiło wam się dobrze. Czego nie robić, czego unikać? Rycerz Pentakli. I tutaj słuchajcie z kolei taki może przewrotny, ale ja bym powiedział, żeby nie spocząć na laurach, żeby dalej się starać i nie myśleć sobie, że albo inaczej, nie zadowalać się takimi chciałbym powiedzieć drobnostkami, ale nie, no to jest ważne, żeby umieć cieszyć się małymi rzeczami. Chodzi o to, żeby mierzyć wysoko, żeby nie zadowalać się tylko tym, że osiągnęliście powiedzmy, no nie wiem, 5% czy 10% danego celu. Tak bym powiedział. Też bardziej słuchać siebie, aniżeli osób, które miałoby was, że tak powiem, odciągać od osiągnięcia jakiegoś celu. I oczywiście znowu pamiętajcie o swoich zasadach, pamiętajcie o tym, że jesteście osobami, którym należy się szacunek, uznanie i uwierzcie w to, że macie siłę przebicia, bo niewątpliwie w tym tygodniu macie. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego tygodnia. Zachęcam do sprawdzania czytań, które już są na moim kanale z cyklu Wybierz kartę, czytań miesięcznych oraz co nowego przyjdzie w okresie letnim. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.